Witajcie. Działka moje hobby. Obowiązkowa pozycja każdego działkowca w latach 80. Kultowa książka to taki internet z czasów PRL. Poczytajmy. Jak widać, okładka i cała książka trąci już myszką, ale liczy się to, co jest w środku. Pozycja została przygotowana przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Poszczególne rozdziały opracowali naprawdę wybitni autorzy, docenci, doktorzy, magistrzy, nie tak jak w dzisiejszych czasach, kiedy za książki biorą się na przykład influencerzy. W przedmowie ogródki działkowe określa się jako pody, czyli pracownicze ogrody działkowe, nie tak jak teraz ROD, czyli rodzinne ogródki. Ten konkretny egzemplarz jest to wydanie trzecie z 1983 roku i zawiera w treści 6 działów. W dzisiejszych czasach wchodzimy sobie w Google i szukamy interesujących nas zagadnień. W latach 80. wystarczyło tutaj przekartkować początek książki i znaleźliśmy wszystko, co jest nam potrzebne do uprawiania działki. Przejdźmy zatem przez działy. W takim wstępie zatytułowanym o pożytku działki autor zwraca uwagę, że szczególnym zamiłowaniem do działek pałają się górnicy. Dział pierwszy to projektowanie i urządzanie działki. Czego tutaj nie ma? Według zaleceń w książce możemy sobie starannie wykonać plan zagospodarowania działki oraz zrealizować go oczywiście. Możemy sobie sprawdzić, jak wykonać taki domek letni, jak zaaranżować miejsce wypoczynku oraz miejsce zabaw dla dzieci, jakie zastosować rośliny ozdobne, elementy architektury ogrodowej, w którym miejscu usadowić na przykład sad i warzywnik, a nawet dróżki i przejścia. Czyli wszystko to, o co współcześnie pytamy, na przykład wchodząc na forum internetowe albo na przykład jakąś grupę dyskusyjną czy też ogrodową na Facebooku. Poszczególne działy są również bogato ilustrowane, co bardzo działa na wyobraźnię. Drugi dział tej Biblii ogrodniczej to ogólne wiadomości o uprawie roślin na działce. Znaleźć tutaj można informacje o porządkowaniu terenu, o przygotowaniu gleby do siewu oraz sadzenia, o nawożeniu organicznym, nawożeniu mineralnym, urządzeniach na działce, materiałach siewnych i sadzeniowych oraz narzędziach działkowca. Dział trzeci z kolei to ogólne wiadomości o ochronie roślin. Czytając ten dział dowiemy się o na przykład czynnikach powodujących schorzenia roślin, metodach zapobiegania i zwalczania chorób, szkodników i chwastów roślin uprawnych. Naprawdę spory dział i warto się z nim zapoznać. Tutaj na przykład o metodach wykorzystywania pożytecznych owadów, biedronkach, złotokach i mszycznikach. Naprawdę można sobie odpocząć na łonie natury, czytając tak fascynującą i wciągającą pozycję. Uwierzcie mi, lepsze to od przeglądania non-stop smartfona. Tym bardziej, że już w czwartym dziale mamy informacje o uprawie warzyw. Przedplony, poplony, śródplony. Kto by pomyślał, że aż tyle zagadnień może tutaj funkcjonować? W tym dziale szczególnie pomocna jest taka tabelka, gdzie mamy uwzględniony siew roślin warzywnych do gruntu. No i jest ona super pomocna, no bo tutaj się dowiemy na przykład kiedy siać bób, burak, cebulę, cykorię, dynię, fasolę, groch, kapustę, karczoch, kart, koper, kukurydzę, marchew, ogórek, pasternak, pietruszkę i tak dalej, i tak dalej. Z tego działu można się dowiedzieć, jak uprawiać rodzynki brazylijskie,
Czy wy wiecie, co to jest? Ja nie mam pojęcia. I wydaje mi się, że ludzie w latach 80. również nie wiedzieli, ale w tej książce mogli sobie o tym poczytać. Dział 5, przedostatni, traktuje o uprawie drzew i krzewów owocowych. To już mega materiał pomocniczy dla wszystkich szkółkarzy. Sadzenie, pielęgnowanie, przycinanie oraz formowanie, wszystko tutaj jest, a dodatkowo jest to bogato ilustrowane. Zatem można się inspirować i przystępować do działań ogrodniczych. Naprawdę świetny dział i wiedza w nim zawarta jest trudna do zdobycia nawet w internecie, uwierzcie. Nie mogę oderwać się od lektury, a przede mną jeszcze 6. dział, czyli uprawa roślin ozdobnych. To już ogromna baza roślin jednorocznych, dwuletnich oraz wieloletnich, a niektóre nazwy naprawdę powalają i nigdy o nich nie słyszałem. Tutaj pomocna jest taka fajna tabelka, na przykład rośliny jednoroczne. Ageratum, aster chiński, aksamitka, haber, cynia, gazania, goździk ogrodowy chiński, gajlardia, groszek pachnący, klarkia, kochia, kocanka. Naprawdę nazwy kosmos. A notabene kosmos to też roślina jednoroczna. Dział 6 to ostatni dział tej Biblii ogrodniczej. No i muszę przyznać, że po przeczytaniu mam jeszcze niedosyt. Chciałoby się jeszcze, ale już troszkę oczy bolą, bo czytam to w słońcu. A dla lubiących obrazki oczywiście są, a nawet zdjęcia takich prawdziwych, realnych, PRL-owskich działek. Zresztą zobaczcie sami. Mi bardzo przypadły do gustu takie oto plany zagospodarowania przestrzennego. A na sam koniec muszę wam jeszcze powiedzieć, że okładka tej oto książki, czyli ten słynny napis, jest naprawdę kultowy. Na popularnym portalu sprzedażowym można sobie kupić również koszulkę z takim właśnie napisem. Można również zakupić samą książkę, która nie jest jakaś bardzo droga, ale warto, naprawdę warto, bo jest to kultowa pozycja. Trzymajcie się, dziękuję za obejrzenie. Cześć!